Film rozrachunkowy kojarzymy głównie z przełomem lat 70. i 80., ale filmy, które krytycznie odnosiły się do okresu stalinowskiego, powstawały już wcześniej. W zasadzie najpierw należałoby wspomnieć taki w ogóle dzisiaj zapomniany szkolny film Henryka Kluby Ocalenie z 1956 roku, wykorzystujący fragmenty prozy Aleksandra Ścibora-Rylskiego, który to film opowiadał o dziewczynie z Armii Krajowej przesłuchiwanej i torturowanej przez Urząd Bezpieczeństwa. Ci dwaj już coś kapują. Było to coś niecodziennego, dlatego że kolejny taki film pokazujący taką sytuację mógł powstać dopiero na początku lat 80. i to też powstać z wielkimi problemami. Było to Przesłuchanie Ryszarda Bogajskiego. Ale tak jak wspomniałem, był to film szkolny, który nie wszedł do szerokiej dystrybucji. Do stalinizmu odnosił się także Człowiek na torze w reżyserii Andrzeja Munka, film realizowany w roku 1956. To nie chodzi nawet o to, czy ten film opowiadał, czy jego akcja rozgrywała się w tamtym okresie, a tak rzeczywiście było, ale chodziło także o konstrukcję filmu. Ponieważ świat socrealistyczny, świat stalinowski był światem monofonicznym, światem jednogłosowym, tymczasem Munk pokazywał, że nie tylko można opowiedzieć tę samą historię w kilka różnych sposobów, na tym przecież polegał zabieg fabularny tego filmu, ale także nie do końca możemy poczuć, czym jest prawda. Szybko wyrzuciliście człowieka po 40 latach pracy. Są fakty, kolego Konarski. Moim zdaniem Orzechowskiego nie można było tolerować. Zawiadowca nie mógł być święty. Teraz dla mnie cała sprawa jest jasna. Orzechowski chciał się zemścić na zawiadowcy i na kolei. Zgasił lampę, żeby zabić zaporę i zniszczyć parowóz. Pracuję na kolei o 20 lat dłużej niż wy, Warda. On nie mógł tego zrobić. Złamałby prawo, którego nikt nie śmie łamać. Co prawda w Człowieku na torze było to jeszcze bardziej jednoznaczne, ale dalej poszedł w tym kierunku Munk w Zezowatym Szczęściu, gdzie też dzięki losom Jana Piszczyka przedstawił epizod stalinowski. Życiorys. Urodziłem się maja 12 1916 z ojca Cezarego, krawca damskiego i matki Wiktorii. Opowiedziałem mój życiorys jak na spowiedzi. Najbardziej obawiałem się tej historii z mundurem, dlatego opisałem bardzo dokładnie moje wszystkie przeżycia wojenne. Ciągle się bałem, że ten funkcjonariusz może mnie rzeczywiście posądzić o szpiclowanie na rzecz hitlerowców. No przecie nikt nie mógł poświadczyć, że ja przebrałem się w ten mundur tylko przez dziecinadę. Co wy mi tu pieprzycie za uszami? No jak Boga kocham, mówię szczerą prawdę. Ja bym się teraz chciał włączyć w ten nurt nowego życia i stać się pełnowartościowym człowiekiem. Działać na odcinku, który mi powierzy państwo. Czy przyznajecie się do wszystkiego? A do czego? No, ja mówiłem już przecież, że to mnie wąsik. A dajcie mi spokój z tym wąsikiem! Nie róbcie ze mnie wariata. Należycie do tajnej organizacji, która działa na rzecz obcego wywiadu, tak? Tak. Nie! O Jezu, Jezus Maria, o Boże. No jak się przyznacie do wszystkiego, to będą okoliczności łagodzące, no. Wciągnęli was przez głupotę, prawda? Nie! Nie należę do żadnej organizacji! Nawet z nikim nie mówiłem o żadnej organizacji! Tak? A kto wam kazał śledzić obywatela Kropaczyńskiego? No?
Ta sytuacja lat tuż powojennych i lat stalinowskich nie była w tamtym czasie zbyt często podejmowana w filmach. Z jednej strony dlatego, że o czymś innym opowiadali filmowcy, z drugiej strony oni też opowiadali o czymś innym dlatego, że wiedzieli, na co może pozwolić, a na co nie cenzura. Na początku lat 60. pojawia się kilka filmów, które moglibyśmy nazwać takimi quasi-rozrachunkowymi. To są takie filmy jak Jok-Mok Stanisława Możdżeńskiego czy Rachunek sumienia Juliana Dziedziny. To są filmy, które mówią o tych latach powojennych czy latach stalinowskich. Mówią o kłopotach, jakie mieli ludzie w kontakcie z władzami, ale robią to w sposób taki dosyć delikatny, żeby nie naruszyć jednak pewnych ustrojowych, ideologicznych fundamentów. Z tamtego okresu, z lat 60. bez wątpienia najciekawszym filmem podejmującym podobne rozliczenia jest film Janusza Morgensterna „Życie raz jeszcze”. Tu jednak warto wspomnieć, że film ten miał się kończyć dużo bardziej pesymistycznie, miał się zakończyć pokazaniem rozpadem międzyludzkich więzi. Tak, słucham. Piotr? Piotr. Nie możemy się widzieć. Piotr. Cenzura na to się nie zgodziła, a Morgenstern musiał dokręcić zakończenie, gdzie bohaterowie mimo wszystko po tym okresie błędów i wypaczeń spotykają się. Na szczęście jest to film na tyle dobrze zrobiony, że ten pesymizm jest w nim obecny niezależnie od zakończenia. Jednak ten czas, o którym myślimy przede wszystkim używając określenia film rozrachunkowy, to przełom lat 70. i 80. To kino, które można zaliczyć do bardzo szeroko rozumianego kina moralnego niepokoju, ale zacząć musimy od filmu innego. Oczywiście od Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy z roku 1976. To był jeden z tych filmów obok Barw ochronnych Zanussiego i personelu Kieślowskiego, które rozpoczynają nowy okres w polskim kinie. Rozpoczynają coś, co nazywano kinem moralnego niepokoju, czy kinem nieufności, ale to jest też, warto powiedzieć, ten czas, kiedy społeczeństwo traci ostatecznie zaufanie do władzy, do ekipy Edwarda Gierka. To jest też czas, kiedy wchodzą wydawnictwa drugoobiegowe. Oczywiście kino w ten sposób opowiadać nie może, ale Wajda w bardzo interesujący sposób, znowu z wykorzystaniem tekstu Aleksandra Ścibora-Relskiego, mówi zarówno o współczesności, pamiętajmy, że film się ten rozgrywa w dwóch płaszczyznach czasowych, jak i do stalinowskiej przeszłości, zauważając też, że nie wszystko się zmieniło, zauważając też, że to rozliczenie ze stalinizmem służy też krytycznemu mówieniu o Polsce współczesnej. Wajda pokazał manipulacje stalinowskie, pokazał, w jak brutalny sposób ten świat był przedstawiany w tekstach. Sam zresztą tutaj przyznawał się do przynajmniej częściowego współuczestnictwa w tych zabiegach, ponieważ postaci, czy to reżysera Burskiego, czy to redaktorów z telewizji czy innych, to są postaci, które składają się z Wajdy i z jeszcze innych osób, a i sam Ścibor-Rylski pewnie gdzieś by się tam znalazł. Ale chodzi też o pokazanie propagandy, o tym, że współzawodnictwo pracy, że przodownicy pracy, że to wszystko z jednej strony wynikało, rzeczywiście to Wajda bardzo ciekawie pokazuje, z jakichś autentycznych potrzeb ludzi w tamtym czasie, ale zostało to wszystko przykryte brutalną propagandą, a scena przygotowania i później bicia rekordu układania cegieł to najlepiej pokazuje. Radio słuchacze, minęła już 6. godzina pracy. 10. warstwa skończona.
ułożono 23 210 cegieł. Film ten, jak wiemy, powstał w wyniku zbiegu okoliczności, życzliwości pewnych osób, jednak i wizja przeszłości, i wizja teraźniejszości były na tyle krytyczne, że i krytycznie wobec samego filmu odniosła się władza. Cała grupa filmów rozliczających się ze stalinizmem powstaje w latach 1980-1981. Tutaj należy wymienić takie filmy jak jeszcze wcześniej, może trochę Dreszcze Wojciecha Marczewskiego, a później był Jazz Feliksa Falka, Wielki bieg Jerzego Domarackiego, Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, Niech cię odleci Mara Andrzeja Barańskiego, Wahadełko Filipa Bajona, Matka Królów Janusza Zaorskiego, czy wreszcie W zawieszeniu Waldemara Krzystka. Tutaj, jak widzimy, te filmy powstają aż do 1986 roku, bo wtedy właśnie film Krzystka powstał. Na co warto zwrócić uwagę, że przede wszystkim pod koniec lat 70. i to widać nie tylko przy rozrachunku ze stalinizmem, bardzo ważna dla Polaków robi się historia. Sporo filmów historycznych powstaje. Historia też zdaje się coś mówić o tamtej teraźniejszości. Po drugie, zdecydowana większość realizatorów to są ludzie urodzeni w latach 40. To są ludzie, którzy przeżywali stalinizm jako dzieci, jako ludzie mający lat 8, 10, 12, którzy w ten sposób, robiąc te filmy pod koniec lat 70. i później, rozliczali się ze swoją przeszłością. Mój ojciec niedługo wyjdzie z więzienia. Skąd wiesz, że w ogóle wyjdzie? Bo jest niewinny. Ona ci tak powiedziała? Tak, to była pomyłka. Mylili się? Tak, zdarza się. Aż cię ta kurwa przerobiła. Warto dostrzec, jak często medium, które dzięki któremu twórca opowiada o tamtej rzeczywistości, to dziecko lub bardzo młody człowiek. Czy to Dreszcze, czy Niedzielne igraszki Roberta Glińskiego, który to film jeszcze trzeba koniecznie wymienić. To są właśnie postaci dziecięce i młodzieżowe. Durny. Ale są to filmy, które opowiadają o różnych sprawach. Znowu o manipulacjach propagandowych, jak w Wielkim biegu, o brutalności Urzędu Bezpieczeństwa, o jakiejś absurdalności tego okrucieństwa, jak pokazał to Ryszard Bugajski w Przesłuchaniu. Dobra, okoliczności zawiązania spisku. Ale przecież ja już panu tłumaczę, że nie było żadnego spisu. Słuchajcie, ze spiskiem mamy do czynienia wtedy, kiedy na przykład w pokoju rozmawiają 3 osoby. Gdy wchodzi 4, przerywają rozmowę. Zatem te 3 osoby należą do spisku. Ale kiedy nikt nie przerywał rozmowy, jak ja wchodziłam do pokoju... Bo wyście też należeli do spisku, do tego samego, do którego należał Olga. Ale do jakiego spisku? My po prostu byliśmy grupą przyjaciół, która się przyjaźni, pije razem wódkę, opowiada sobie razem dowcipy. No, nie miał pan takich przyjaciół? A poza tym, gdyby pan znał Kazika, to by pan by zrozumiał, że to jest po prostu wesoły, wspaniały chłopak, który lubi żyć, lubi pić wódkę, lubi dziewczyny, no. A poza tym on jest moim przyjacielem. Nazywacie przyjacielem zdrajcę ojczyzny. No, wierzę bardziej jemu niż wam. Już za to należy wam się kula w łeb. Aczkolwiek warto zauważyć, że konstruując dwie dość zróżnicowane postaci funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, przedstawił tę sprawę jako dość niejednoznaczną i pokazując różne motywacje. Nie zapominajmy, że takim człowiekiem, na którym wzorował jedną z tych postaci, był też Tadeusz Borowski. Nie jako oczywiście człowiek z bezpieki, tylko jako osoba, która była mocno w te czasy uwikłana. Ale można było pokazać też historię prowincji w tamtych latach, jak zrobił to Barański, czy też fascynację
muzyką z zachodu, jak pokazał to Falk w filmie Był jazz, czy to wreszcie jak przenikał ten świat polityki do świata nawet dziecięcego, jak widzieliśmy to w Niedzielnych igraszkach. Były to filmy, które mogły pojawić się, wejść na ekrany, korzystając ze specyficznego okresu, z tak zwanego karnawału Solidarności, kiedy władza starała się iść na ustępstwa, kiedy cenzura była zagubiona, kiedy nie było można dokładnie wskazać, co wolno, a co nie. Ale filmy, które jednak w dość brutalny sposób rozprawiały się z tym oficjalnym wizerunkiem przeszłości, trafiały na półkę. Tak się stało z Matką Królów Janusza Zaorskiego, która premierę miała dopiero 5 lat po realizacji w roku 1987, czy przede wszystkim tak się stało z Przesłuchaniem Ryszarda Bugajskiego. Najbardziej ostra kolaudacja w historii polskiego kina, największe zarzuty, wręcz sensacyjna historia z przegrywaniem i ukrywaniem tego filmu. No i później historia jego drugoobiegowych dziejów, kiedy film na pojawiających się już wówczas kasetach wideo był pokazywany w różnych gremiach, na przykład w parafiach. To były filmy, które mówiły o rzeczywistości stalinowskiej, korzystając z ówczesnego sztafażu, pokazując tamtą scenografię, ikonografię, sztandary, muzykę, sposób ubierania się ludzi. Chociaż można też zauważyć, że jak to bywa przy takich rozliczeniach, były to filmy, które niekiedy zdarzały się zaczerpnąć coś z poetyki socrealistycznej, pokazując na przykład dość jednowymiarowych bohaterów, czy podporządkowując tekst filmowy przyjętej z góry tezie. Warto też jednak zauważyć, że było to coś, co w zasadzie możemy przypisać prawie całemu kinu moralnego niepokoju. Oczywiście stan wojenny przerywa realizację tych filmów, przerywa możliwość pokazywania niektórych z nich i tematyka ta znika na kilka lat. Wydawałoby się, że po roku 1989 czy po 90, kiedy znika cenzura, tematyka rozliczeń ze stalinizmem pojawi się ze wzmożoną mocą. Z tym bywało różnie, w zależności od czasu. Też to dwudziestoparolecie po roku 90 nie jest jednolite. Ogólnie do dzisiaj powstało około 100 filmów pełnometrażowych, filmów fabularnych czy spektakli teatru telewizji podejmujących tematykę historii PRL-u. Najwięcej z nich poświęconych jest właśnie temu pierwszemu powojennemu okresowi czy też czasom stalinowskim. Warto jednak zauważyć, że te rozliczenia są rozliczeniami historycznymi. Nie chodzi już o przypominanie pewnych rzeczy, bo mamy inne teksty kultury, do których możemy sięgnąć i mam wrażenie, że nie zawsze polskie kino potrafi sobie z tym zjawiskiem poradzić, chociaż oczywiście powstają też filmy bardzo interesujące, znakomite, żeby wspomnieć choćby Rewers Borysa Lankosza, natomiast jest to już historia na odrębne opowiadanie.